Siemaneczko, witam was serdecznie w Marbelli. Jesteśmy w Hiszpanii dalej. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie do innego miasta, Marbelli, jak to woli, ponieważ 2 L czyta się po hiszpańsku jako J. Także dzisiaj tutaj sobie śmigamy, będziemy szli do portu. Ogólnie po mieście się trochę przejdziemy, także zapraszam na kolejny odcinek na travelers.pl. Już na start wam mogę powiedzieć, że znalezienie miejsca parkingowego tutaj graniczy z cudem naprawdę. A mamy kwiecień, także w sezonie przypuszczam, że to lepiej taczką jest dojechać niż autem naprawdę. Idziemy na plażę. To mamy kawałek w sumie, bo nie zaparkowaliśmy aż tak daleko od plaży na szczęście. Chociaż i tak naprawdę trochę pokrążyliśmy. Ale spoko, już widać morze. No i mamy plażyczkę. I tam w tle ogólnie już widać właśnie Maroko będzie, Afrykę. A my idziemy w tą stronę na razie. Fajny deptak, już widzę leżaki są, elegancko. Biegniesz, ziomuś, biegniesz. Fajny klimat jest. Na te kamienie idziemy? No i mamy dół, idziemy tam. Słuchajcie, ogólnie tutaj do Marbelli jechaliśmy całą godzinę, jakoś to jest około 60 chyba kilometrów autem, także nie jest to jakoś super długa wycieczka, a warto na pewno zwiedzić też inne miasto. Płyniemy do Afryki i tyle nas widzieli tu. Woda nadal czysta, jak widać, fajnie, to nie Bałtyk. O, chyba trochę tu się podłamała ta droga. Dobra, i mamy kamienie. Pyk, pyk. O, ten się buje, na którym stoję. Spoko. Idziemy dalej, co? Ciekawe, czy dziewczyny dadzą radę. Sara daje 70%, że zrezygnuje. Patrzcie, już usiadła. O, płynie sobie katamaranek. Myk, myk. Ale przynajmniej fajny widok jest tu w miarę na miasto. Na te palmy, zatokę. Elegancko. A tu fajnie ładną wodę widać będzie. No, elegancko. Tu fajnie wygląda też taka zatoczka jest. Tu nawet trochę ludzi. W miarę w porównaniu do naszej destynacji. Dobra, mamy lody, możemy dalej zwiedzać. Ale mniej mówił, jak jem. Ale to są jakieś sklepiki fajne po drodze. Można zawsze coś zahaczyć, jakieś gofry, lody i tego typu rzeczy. A i tu już widzę, jakieś podróby sprzedają też. Sobie siedzą ziomki i normalnie sprzedają to w Europie właśnie. Dobra, idziemy sobie tu, mamy jakiś mały port. Ogólnie właśnie się teraz dowiedzieliśmy, że ten port, do którego chcemy iść, to jest 20 minut autem stąd jeszcze, czyli to nawet nie jest Marbelli, tylko kawałek dalej. Tak wygląda ten mniejszy port. Trochę jest łódek, ale no jak już tu mówiłem dziewczynom, dla mnie też wszystko prawie tak samo wygląda. Już tyle się naoglądałem ostatnio w portach tych łódek, że mam po prostu dosyć. No ale co, już jak jesteśmy, to się zobaczy, nie? No i mamy zawodowych sprzedawców z Maroka zapewne. Znaleźliśmy jakiś park, idziemy odczaić, póki jesteśmy w okolicy. Te drzewa wystają, gałęzie akurat właśnie ulice pokrywają, cienie robią. W Tczewie taki park, tak? Ładnie jest, no. Kwiatki mają. Fontanny jakieś niestety ZTS wyłączona. Może później włączą, ale ogólnie i tak jest przyjemnie. Dobra, jesteśmy już chyba na starówce takiej. Przynajmniej nam się wydaje, że to już tu. Takie widać jest po uliczkach nawet, że coś się tu dzieje. Jest pełno ludzi, sklepiki jakieś. Także będziemy tutaj się tułać. O, patrzcie, fajne czekoladki z Chupa Chupsa, no. Ogólnie fajny sklep, widzę, tam mają więcej jakichś słodyczy.
Dzik się wyostrzył, co? Fajna knajpka, klimat ma fajny czerwony. Chyba jakiś... Nie wiem, czy kościół, czy sam dzwon tam jest. Z moich ulubionych chyba sklepów. Różne kamyczki, kadzidełka i tak dalej. Znaczy ogólnie jak coś to idziemy bez planu, taki spontan. Także to zobaczymy. Chcemy tylko ten port później zobaczyć. I tutaj jakieś parę miejsc jest takich niby na zdjęcie czy coś takiego. Ale tak to będziemy się tułać, nie? O, przed nami już jakieś są mury. Prawdopodobnie te arabskie od jakiegoś fortu tutaj co jest. Ale podejdziemy, zobaczymy, nie? Ładnie się nawet prezentują. Ale tak widzę już po części tu już ludzie sobie domy stawiają na tych starych murach, także te są pewnie odbudowane, te nie są takie stare, przypuszczam, jak tutaj, przynajmniej po części. Na pewno i tak wszystkie były tutaj odnawiane, restaurowane. Na pewno to nie przetrwało tyle lat. One chyba, nie wiem, z około X wieku miały być, czy coś takiego. Człapią. Dobra, idziemy tutaj. W ogóle patrzysz, że tu się większość osób ma kraty też w oknach. To jest zaufanie do ludzi. A potem powiedzą, że to Polacy tacy są nieufni. Jesteśmy przy ścianie płaczu, znaczy kwiatów. Dobra, jednak chcieliśmy do tej ściany kwiatów dojść tutaj. Już trochę ładniej wygląda. Dziewczyny foteczki sobie robią. My idziemy dalej, co? Tam widzę kolejna taka ściana jest z kwiatów. Przypuszczam, że co kawałek będzie to samo. Ładnie wyglądają te kwiaty. Tak na ścianie właśnie. Jakiś klimat tam robią fajny. Bubble tea? Fajny klimat, na pewno ma to miasto. Ogólnie przypuszczam, że za parę miesięcy będą tu wszystkie knajpki napchane. Także na razie jest jeszcze fajny luzik, w miarę, bo i tak jest trochę osób. I mamy kościół. Dobra, jeszcze odeszliśmy od Starówki. Już powoli idziemy do auta, będziemy jechać do tego portu. Głośniej tu trochę już, nie? Tam się transportowaliśmy się już w stronę portu. Oczywiście koło portu też jest ciężko znaleźć miejsce, więc jesteśmy w jakiejś bocznej uliczce, ale niedaleko. Także śmigamy. Tam jeszcze raz to rondo, za chwilę. Tam już jest plaża, będzie port. Jest drugie rondo też, tam już taksówki będą stały dalej. No ale zobaczcie, tutaj właśnie miejsca parkingowe wszystkie pozajmowane są. Chcieliśmy zrobić kółko. Tu po lewej jakieś widzę bloki mieszkania, coś jest. Jakiś plac fajny. A tutaj mamy, chyba będzie, ogólnie jest galeria, jakieś sklepy, widzę knajpki też. Jakąś pizzerię. Fajnie wygląda. Tu macie taksówki, jakby ktoś potrzebował. No już jest morze. Widać parasole i tak dalej, jest deptak. Ale dupa. Tam jest parking, widzę, podziemny też jakiś, ale jest płatny ogólnie, jak coś. Ogólnie tam te wcześniejsze też były płatne, nam się udało stanąć za darmo. Jakaś babeczka akurat wyjechała na farcie. Fajna knajpka. Fajnie to wygląda. Tu jest takie oficjalne wejście na plażę. Tam jest port. Widzę. Tam pewnie później podejdziemy. Na razie idziemy tędy. No i tu plaża ładna. Ładniejsze. Te twoje basenówki wcale nie są wygodne. Uprzedzam, już nie ma połowu ryb. Są jakieś takie kamyczki przy wodzie. Nawet spoko to wygląda. Ale tu lepiej. Fajnie wyglądają te góry właśnie w tle. Przy morzu. I ziomuś ma skuter wodny. Elegancko też. Krz. Co, taki mamy klimat, nie? Fajnie słoneczko grzeje. Ogólnie termometry tutaj, które są w słońcu, to widzę, pokazują 29 stopni. Rzekomo jest mniej, ale przypuszczam, jak nie ma wiatru właśnie i grzeje ten termometr, to jest te 29 stopni. Także fajnie jest. No i dochodzimy elegancko do portu już sobie z drugiej strony, co prawda. A i tak to wygląda.
Myślałem, że będzie lepiej, szczerze mówiąc. Taki niby popularny, fejmowy ten port, ale nic specjalnego nie widzę na nim na razie. Nie? Chillaucik. A my rezygnujemy z tej drogi tu, ponieważ tam i tak będziemy musieli zawrócić. Na cypku samym prawie. A idziemy sobie z drugiej strony. W takim razie. Jakie fajne stojaki zrobili tu na skutery wodne. Idziemy tutaj właśnie koło portu, jak widzicie już jakieś knajpki są, już wołają ogólnie nas też, żebyśmy gdzieś weszli. Na razie nie chcemy, także idziemy dalej. No i już coraz głośniej się zaczyna tutaj. Patrzcie, to byle fury to tu nie podjeżdżają. To patrzcie dalej, kolejne. No takie tam Porsche. Te knajpy, sklepy widzę ciągną się cały czas właśnie wzdłuż portu. Nabijają sobie sakiewy na ludziach. Przy cenach dwukrotnych pewnie co najmniej. Wróciliśmy na trasę, no zboczyliśmy przed chwilą. To już trochę inny kaliber wjeżdża. Trochę większe już są. To jest bajka, patrzcie. Już się wiatr zbiera powoli. Nawet nie powoli, dobra. Ładnie przypizgało tu. Tu jest taki punkt widokowy. Jeszcze taki taras. I koniec portu. Dobra, śmigamy już obok portu. Tak równolegle, powiedzmy, idziemy z nim. To jest taki plac, widzę, ale też jeszcze nieczynne są karuzele jakieś i tak dalej. A my idziemy sobie do Maćka po toalety i może coś zjeść też przy okazji. Dobra, obkrążyliśmy cały port. Wracamy powoli już do auta, zjedliśmy sobie, napiliśmy się, jest gitarka, jedziemy dalej. No i jesteśmy już dalej, albo raczej bliżej, bo jesteśmy bliżej już Malagi, bliżej domu. Jesteśmy w Torremolinos, takiej miejscowości niedaleko Malagi. No i co, idziemy się jeszcze tutaj przejść, póki jest jeszcze słońce. Tu jest jakiś zamek, może wejdziemy na niego, zobaczymy jak wyjdzie, jak z czasem, jakie ceny w ogóle będą też za ten zamek. Wyjdzie w praniu, nie? Standardowo, idziemy deptaczkiem. Kreweta. No i co, standardowo tam po jednej stronie są sklepiki, jakieś pamiątki, ciuszki. Tutaj knajpki bardziej już od morza. Palmy. Nic nowego, szczerze mówiąc. No. Fajnie wyglądają. Te fajne rowerki też tam są w tle ogólnie, wodne i od razu ze zjeżdżalnią. Nie widziałem takich jeszcze, szczerze mówiąc. No, klimacik mają fajny, trzeba przyznać. Ale widzę też, tu się nikt nie kąpie praktycznie. I dobra, idziemy sobie na deptak jakiś taki tutaj bardziej znany. Odpoczęliśmy sobie jeszcze na plaży, także już jest trochę później. Trochę bardziej spaleni jesteśmy. I co? No i zwiedzamy dalej, nie? Jeszcze póki jest czas. Lewo, prawo, lewo, prawo. Standardowo jest taki wąski deptak, pełno ludzi idzie i trochę ciuchów sprzedają, jakichś pamiątek. Nic nowego. Gdzieś już widziałem takie ścianki dzisiaj. Pom, pom, pom. Siemano. I co? Tu jakiś dom na skalę fajnie wygląda. Ciekawie. Idziemy dalej. Tak, to jest to. To jest jakiś zabytek ogólnie. Jakaś stara fortyfikacja czy coś, ale no, tak nie wiecie. Szału nie robi. A puste knajpy.
Co, to jest wejście do galerii jeszcze, ale my do galerii już raczej nie wchodzimy. Szczerze mówiąc, nie chce nam się już i będziemy powoli się zwijać, także będziemy powoli kończyć. Pa, 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 pa. Ra, pa, pa, ra, pa. Pum, 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 kończymy trasę. Dobra, mamy naszą furkę. I dobra, jesteśmy już następnego dnia w galerii w Maladze. Oddaliśmy przed chwilą auto i będziemy się błąkać troszeczkę, idziemy do Primara. Już myślę, że odpuszczamy kamerę bez sensu. Także dziękujemy bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy wszyscy nadzieję, że wam się podobało. I co, widzimy się niedługo, nie?